Dzień dobry. To my już po urlopie, a ja wracam do remontu. Przed urlopem jeszcze zasypałem tutaj tą część, gdzie szły rury kanalizacyjne. Rura w zasadzie pod zlew w kuchni. A teraz zajmę się tym pomieszczeniem, czyli rozplanuję jeszcze rury w łazience i zasypię to żwirem. Tutaj jedna uwaga taka techniczna. Zostawiłem w domu kamerę do nagrywania stacjonarnego i no niestety będę w tej chwili robił filmy trochę na zasadzie przed i po. No to działam. Najpierw to rozrysuję, rozłożę na sucho, a potem trzeba będzie ułożyć geowłókninę i już tak docelowo zmontować. I mam niestety jedno kucie, bo nie pomyślałem o tym. Pralkę zrobimy za ścianą, po drugiej stronie, w tym pomieszczeniu gospodarczym. I niestety tutaj nie mam przejścia zrobionego, więc muszę się przekuć przez ten fundament. Kupiłem takie wiertło. Ono jest trochę krótkie, bo ściana ma 50 prawie centymetrów, to jest 40, no ale jakoś muszę sobie poradzić. Zacznę wiercić z tamtej strony, bo stamtąd będzie mi wygodniej. Tu bym nisko, nie miałbym docisku, a z tamtej stoję niżej, więc będzie wygodniej. No i zobaczymy. No, te kamienie nie są jakieś bardzo twarde, więc mam nadzieję, że pójdzie. No chyba, że akurat niestety trafię na jakiś kamień polny, który mogłem tu włożyć. No dobra, zobaczymy jak to będzie szło. Och, jak ładnie trawka wykoszona. Tylko benzyny zabrakło na ostatni fragment. Ale najważniejsze skoszone. I mam jeszcze sporo w taczce na wyściółkowanie. O, zobaczcie, bociek! Bocian! Agrest. Przepyszny. Zieloniutki. Lekko włochaty. Tamten ciemny się ugotował w trakcie upałów, a ten jest świetny. Boróweczki dojrzewają systematycznie. Sporo już zjedliśmy. Powiem wam, że trochę się z tym zejdzie. Jestem tutaj na zbiegu strumieni. Właśnie chcę przeskoczyć przez ten wyschnięty strumyk, a nie, nawet jest trochę wody po wczorajszych opadach. Ale w miejscu, gdzie chcę postawić nogę, wygrzewa się zaskroniec. Widać wyraźnie na głowie takie dwie żółte plamki. Więc sobie tą główkę wsparł o ogon i się relaksuje. Nie jest to prosta sprawa. Trzeba uważać. Dobra, przewierciłem. Dzień dobry. Czy jest jakiś pracuś, który wrócił z urlopu? Ja nie byłem na urlopie. Jak to nie? Nie dałaś, nie podpisałaś mi. Mówiłam, że spadek za mały. Może już dobrze.
prostu wiesz, jak tutaj im bliżej ta rura tej ściany, tym więcej miejsca na przejście przy... No tak. Ja Cię już przepraszam, ale malutki mnie tutaj wzywa na spacerek, tak? Piesku, idziemy? Gdzie idziemy? Idziemy do warzywnika zobaczyć, co rośnie? Dobra. Zapraszam Was do warzywnika. Wczoraj podlewałam ogórki i pomidory gnojówką z żywokostu, bo już intensywnie kwitną i owocują. Dzisiaj ma być ciepły dzień. Jak to wygląda? Mam w końcu wypielone grządki, na których rosną truskawki. Tutaj na tej grządce w ogóle pojawił się też pomidor, pojawiła się jakaś rudbeckia. Są posiane takie małe marcheweczki baby i rzodkiewka letnia. Na tej grządce truskawkowej obcięłam liście truskawką i spójrzcie, podstawiłam doniczki pod te sadzoneczki, wąsy i one już sobie, jeszcze delikatnie, ale już się zaczynają ukorzeniać. I jak już tak złapią się dobrze podłoża, to je obetnę tutaj od tej rośliny matecznej i będziemy mieć nowe sadzonki truskawek. A ta grządka truskawkowa jest zaściółkowana też. Liście były obcięte, ale już młode odrastają. No i pnie się fasola tyczna, żółta, fioletowa i zielona, no ale jeszcze jest bardzo mała. Chodźmy teraz do szklarni. Tutaj jest gąszcz liści pomidorów. Sporo daliśmy obornika przekompostowanego do grządek. I to może był błąd, bo krzaki są trochę duże, ale od czasu do czasu przycinam niektóre liście, żeby był przewiew. Tutaj najpiękniejsze są te, odmiana Marmande. Spore pomidorki, jeszcze podrastają. I tutaj mam złoty ożarowski, też ładnie zawiązał grona. Może zacznie dojrzewać, bo ma być trochę słonecznych dni. Pozostałe bardzo różnie owocują. Tu cytrynek ogroniasty, ładnie. Całkiem fajnie tutaj widać. Bawole serce, o. A pozostałe już tak różnie. Tu jakieś 2 pomidory przy oknie, ale więcej nie widać, a krzak prawie po sufit. A to już całkiem po sufit. To są gold krone, takie małe cytrynowo-żółte pomidorki. Jednemu chciałam obłamać wilka i w końcu obłamałam mu cały czubek, ale to jest jeden z 3 czubów. Tak tutaj się namrozł ten pomidor. Sporo kwiatów nie zawiązało owoców, pewnie przez te upały, które były 2 tygodnie temu. Także zobaczymy, jaki będzie plon, ale jaki by nie był, będziemy zadowoleni. Ogórki na tej pierwszej grządce puściłam po sznurkach. Przyczepiłam tutaj do stajenki te sznureczki i fajnie widać, jak sobie rosną. Myślę, że to będzie bardzo wygodne do zbierania. No i też łatwiej, szybciej liście ogórków będą tutaj wysychać po deszczach. Z kolei na tej grządce ogórki wspierają się na takich tyczkach, gałęziach olchowych i również tutaj dołem mają przewiew. Więc liczę na to, że jakieś choroby grzybowe zaatakują trochę później. Już jedliśmy ogórki małosolne. Jedliśmy oczywiście też już ogórki świeże, bo spójrzcie, całkiem są spore. Całkiem już ładne. Tu przed szklarnią stoją donice z pomidorami, które się w szklarni nie zmieściły albo celowo nie trafiły do szklarni, bo są to takie małe pomidorki koktajlowe Bajaja. Pierwszy już się zaczerwienił. I też inne, które się nie zmieściły. A tu świetna odmiana Black Ball. W szklarni jeszcze nie owocuje, a tu przed szklarnią już na 2 gronach są pomidory. To będą takie średniej wielkości czarne pomidorki. Tu jest też fajna odmiana, ale tylko
Udała mi się jedna sadzonka, także tylko jedna jest taka odmiana zyska. Na kolejnych grządkach rosną rozmaite rzeczy. Są pomidory. Tu mam też dynie, papryki, rzodkiewki, kalarepki. To są sadzonki, które kupiłam. Tu posiałam buraczki. Na tej wyższej grządce też są pomidory, rukola, dynia, fasolka, pomidory i sałaty pozostawione do zakwitnięcia. Liczę na samosiejki w przyszłym roku sałat. A tu na grządce po bobie posadziłam też sadzonki kupione. To jest brokuł gałązkowy, ale widzę, że coś go tutaj podskubuje. I tu nie wiem, czy to nie jakieś łakome ptaszki. Tu z kolei dosiałam bób, groszek cukrowy, kalarepkę i fasolkę, ale już naprawdę kilka dni temu nic nie wschodzi, a to sianko jest takie przemieszane i podejrzewam, że tutaj sobie też ptaki wyciągają te nasiona, więc może tu nic nie wzejść. Natomiast fasolka już niedługo będzie kwitła. No może jeszcze nie tak niedługo. Na ostatniej grządce posiałam marchewkę i posadziłam cebulę. Ona była bardzo mocno zachwaszczona, no ale wypieliłam i ta marchewka rośnie. Dosiałam więcej marchewki i dosiałam cebulę siedmiolatkę. A tu piękne kwiatostany cebuli pozostawione do dekoracji i dla owadów. Owady też chętnie przylatują do tych kwiatów. Nie pamiętam, to chyba jakiś przetacznik, ale nie jestem pewna. Ziemniaczki sobie już tu wykopujemy. Taka mała grządka ziemniaków, ale na kilka obiadów wystarczy. No i dobra. Rozłożyłem kanalizację. Wygląda tak dość skomplikowanie. Ale nie ma tu żadnych ostrych przejść, więc myślę, że będzie wszystko działało. Co my mamy? Tu mamy umywalkę. Ta cienka rurka, do której musiałem wiercić wczoraj, no chyba ze 3 godziny mi zajęło to wiercenie. Idzie do pralki, która będzie w pomieszczeniu gospodarczym z tamtej strony. Tu mamy kibelek, doprowadzenie powietrza do kanalizacji, a tutaj idę pod brodzik. No i tam dołem jeszcze jest wejście na małą, wąską, cienką rurkę, która jedzie do pieca gazowego na skropliny. Trochę zostało kolanek różnego rodzaju, ale niewiele. Ten karton to są rury po odcięciu, różne kawałki. I tu jest trochę całych rur, ale te pomarańczowe przydadzą się na doprowadzenie tam dalej, od strony domu już na zewnątrz. Także mimo, że mam umowę, że mogę pozwracać zbędne kształtki, to nie będę tego robił, bo nie ma to sensu. O, już nie widać kanalizacji. Jejku, niech ta burza już pójdzie. Dobra. Burza przyjdzie? No duszno, jest duszno. Ile tu będzie łopat? 4. Wezmę wiaderko. Jak tam? Ci się podoba? Widzisz, brakuje jeszcze tutaj, tak? Nie oszukałaś mnie, bo te 4 to coś dużo wyszło. Chyba oszukałaś. Śmiało, śmiało. 2 by wystarczyły. A, ja myślałam, że tak do czubeczka.
No i co teraz z tym zrobię? Dziękuję. Może do stawu, bo tam trochę brakuje. Do stawu, tak, to jest dobry pomysł, idę. Z wiaderkiem idź. Znaczy one są czyste, te kamyki? Przyszliśmy Ci z malutkim pomóc. Malutki. Pyszczek to bierz Bierz w pyszczek. i ciągnij. No, malutki. I co teraz będzie malutki? Ja chcę to pociągnąć. Ej! Może idźcie z kawą na spacer, Herbatę mam dzisiaj. z herbatą na spacer. Dobrze, No, to idziemy. już mi z tobą. O. Dobrze, teraz nie pobrudzić. Po białe. O, jaki to przyjemny materiał. Prawda, malutki? Że przyjemny? Dobrze, idziemy. Dobrze, już. Pani wstaje, bierze herbatkę i idziemy. Och, ktoś biegnie, ktoś pędzi. Dobry pies. Chodź, pójdziemy tędy. Chodź może nad staw. Pójdziemy nad duży staw. Mimo że teraz naprawdę bardzo dużo, bardzo często padało, to strumień tutaj nie płynie. Nie ma w nim wody. I tu rozpościera się piękna łąka, w której króluje dzika marchew. To przepiękny kwiat. Tu mamy labirynt ścieżek. Pięknie przyjął się redestowiec ziemnowodny i niedługo zakwitnie na fioletowo. Chodźmy tutaj do góry nad staw kąpielowy. O, jak to słonecznie. Woda w stawie jest przejrzysta, czysta, chłodna. A rośliny pięknie się rozrastają. To odpocznij, herbatki się napij. Nie mogę chodzić na żadne urlopy. No to etap wykonania drenażu płytowego mam w domu przynajmniej za sobą. No i super. Jaki następny krok? Trzeba będzie tutaj rozciągnąć folię.
Jakąś taką grubszą folię budowlaną muszę kupić. Ułożyć zbrojenie. Zbrojenie takie już gotowe, siatkowe. I wylać, no jeszcze muszę to dokładnie zmierzyć, ale chyba tak z 10 cm betonu. I to będzie ten etap podłogi, który w tym momencie będę mógł, jak go zrobię oczywiście, zakończyć, no bo potem to już idą warstwy ocieplenia, które będę wykonywał już później, a ja będę mógł iść trochę wyżej, ale nie tylko trochę wyżej, bo też trzeba już zacząć działać z odbudową do budówki. Czyli najpierw tutaj skoszę tą trawę, te wyjęte z domu kamienie stąd pozabieram. Tak wymyśliłem, że ziemię z wykopu będę zrzucał tutaj w dół skarpy. Tam jest takie miejsce, taki dołek też w sumie przy samym dole skarpy, więc spokojnie tą ziemię da się tam później rozplantować. No to ogarnąłem i można będzie zacząć kopać fundament. Chodź, zobaczysz, jak to się fajnie wysypuje. Idę, podążam. To poczekaj teraz na mnie, żebym ja się ustawiła. No tu nic nie widzę, bez słońca. Uwaga. I raz, dwa, trzy, cztery, 8 metrów może. Do jakiej głębokości kopiesz? Oficjalnie przemarzania. A nieoficjalnie? Przemarzania. Okej. Powiem ci, ktoś mi kiedyś pisał w komentarzu, że powinienem sobie koparkę kupić. A po wszystkich robotach bym ją sprzedał. I to była dobra rada. To była dobra rada. Polecam, jak ktoś ma takie roboty. Wiesz, co jest najgorsze w tej robocie? Nie wiem. Ślepaki. Nie, jak one się nazywają? Ślepaki, tak, albo jusznice deszczowe. O, no. Czyli te Te długie takie gzy, gzy. Takie, końskie muchy. Polecam mój sposób. Ja sobie wpinam do spinki we włosy miętę. I wtedy mi nie dokuczają. I one wtedy co? Nie czują na ciebie mięty? Nie czują. No i wykopałem. Powiem wam, że gdyby nie ten daszek, to bym dużo tutaj nie zrobił. Dzisiaj jest wyjątkowo gorąco. Może nie tak jak 3 tygodnie temu, ale jest ponad 30 stopni. Tutaj jeszcze robię taki wypust, bo odtąd będzie już szedł taras, więc będę miał pierwszy słup, na którym sobie będę mógł coś umocować. Znaczy coś, pelkę. I tu gdzieś jeszcze muszę wrzucić taką rurę specjalną, którą później przeprowadzę wodociąg. Ale to już jutro, a jeszcze po południu wezmę, tu przyjdę i rozciągnę jakąś folię nad tym fundamentem, bo jutro jest zapowiadana
zapowiadany deszcz, więc nie chciałbym, żeby mi te fundamenty się zalały, rozmoczyły, bo tylko będę miał ekstra pracę. U nas jest trochę deszczy, więc codziennie chodzę sprawdzać, czy moje pole uprawne, bo to w zasadzie jest już pole uprawne czerwonych koźlaków, zaczęło działać i no nic, do tej pory nie widziałem. Aż do dzisiaj, do rana. Patrzę, a tu się schował duży czerwony koźlak. Problem tylko, że tu są jeżyny. O, zobaczcie. O. Jest. No, taki wielki to będzie spokojnie jako dodatek do obiadu. Ale i tak jest dużo słabiej niż rok temu, bo rok temu to tutaj było ich już kilkadziesiąt. Nie wiem, czy to te upały zaszkodziły. Ała! No mam nadzieję, że jeszcze jak już jest jeden, to zaczną rosnąć i następne. Oby. Ale nie widzę. To co? Z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.